No to dzień dobry, nowy bohater na kanale. Cześć. Pokłosie, można powiedzieć, z lotu zetkowego. No tak, no zagadaliśmy się w końcu z Kubą, że będziemy kolegami, a nie wrogami. Także w końcu możemy pokazać coś tutaj z Karolem naszej roboty. Nie będzie to Zetka, będzie to GTR. Jest dogadane, że temat zetkowy zostawiamy Kubie. Ty skupisz się na pozostałych realizacjach. Bo mamy trochę ciekawszych, jeszcze jakby ciekawszych. Mamy po prostu inne samochody niż Zetki ciekawe, nie? Także chętnie pokażemy. No dobra, jaki dzisiaj wóz? Już po części go trochę widać. Mamy Nissana GTR. W sumie to jest torówka była w ogóle. Samochód z toru. Nowy właściciel go kupił i go z powrotem jakby przywraca na ulicę. Mamy takich trochę fantów typu zawieszenie Olinsa, Alcona hamulce, większy dolot, ale to pokażę Wam pod maską. Okej. Także pod maseczką. Ładnie widać. tutaj jest. Seria, nie? Aha. Tylko doloty masz tu 3 cale. I w sumie tak jak w każdym Nissanie, czy masz twin turbo, czy cokolwiek, no nie widać, że masz coś zrobione, nie? Seria. No dobra, tak powiedz naprawdę... mi, co w takim majstersztyku można jeszcze poprawiać? Jaki jest pomysł na dzisiejszy odcinek? Co będziemy robić? Samochód GTR miał od 480 koni do 620 w Nismo. No i chcemy zrobić więcej niż 620. Ten, którą jest wersją? To jest pierwszy Lift 2012. Nawet chyba to jest 2013 dokładny model. I mieliśmy tutaj, powinno być w serii jakieś 530 koni. 500 ile? 30. 530, okej. 530 i 650 N, ale ten samochód był strojony w Eku Performance wcześniej i jak klient do nas przyjechał na omawianie się, co będziemy robić, miał 620 koni i 930 N. To jest generalnie poza bezpiecznymi. Aha, czy przekracza jakieś... Ale mimo, bo wszyscy, posłuchajcie, w Stanach wszyscy mówią 900 N dla seryjnej skrzyni i seryjnego silnika, jak nie startuje z launcha, jak startujesz z launcha 850 N. Tu było 900, ale to będziemy na hamowni, to Wam pokażę po prostu wykres, jak wygląda, ale co będziemy robić tutaj. Tutaj tak naprawdę zrobiliśmy nowy turbokit. Wyjęliśmy silnik, zeskanowaliśmy go. Są tutaj turbosprężarki od Turbo Systems, czyli taki Turbo Systems to są HTX 3057. To ja tą firmę już kojarzę z odcinków z Kamilem. Wkłada dużo tych turbin. Tak. W sumie w ogóle w drifcie ostatnio popularny temat. Mocno. Turbiny z Litwy. Co? Może podniesiemy go do góry? Tam będzie widać efekt Waszych prac. Tak, no bo tylko od spodu widać. Dobra, chodź, zapraszam na dół. Światło może jeszcze weźmiemy dodatkowe. Wydech już jest wcześniej zrobiony przez właściciela. Mamy downpipe 3 cale, 3,5 cala odtąd do końca, czyli gruba rurka. I tak, nasza robota polegała w sumie na tym, że stworzyliśmy kolektory pod turbinę. Jak widzisz tutaj, widać turbinę jedną, downpipe'y, zewnętrzne Westgate'y mamy Turbo Smarta 40, ponieważ pamiętajcie, tuningujecie fury, rzecz, na której nie oszczędzajcie, czyli Westgate. Jak Westgate kupicie Chińczyka, zablokuje się, to mogą się wydarzyć cuda. Nie polecam. Tu, jak pokażę Ci na projekcie potem, trochę inna koncepcja była na początku tego downpipe'a i tego Westgate'a, ale ze względu na to, że zostało seryjne chłodzenie chłodnicy, raczej skrzyni biegów, bo mamy tu wymiennik, nie ma chłodnicy skrzyni biegów, tylko jest wymiennik z silnikiem, musieliśmy trochę inaczej pociągnąć Westgate. No i jak widzicie, mamy już GTR RWD, ale to jak wjedziemy na hamownię, to się wszystko wyjaśni. No tak. Także mam dzisiaj tylko napęd na tylną oś. No dobra, Daniel, powiedz, ile takie GTR bez żadnych zmian, bezpiecznie, już Pan wspomniałeś o tym raz, ile tak softowo możesz sobie pozwolić zrobić? Generalnie tak, jak mamy seryjnego GTR-a, z reguły wypływają około 540-550 koni. Ostatnie modele mają 570 teoretycznie w fabryce, ale to też na hamowni pokażę wykres. I tak, seryjne wtryski, seryjna turbina, seryjne katalizatory, 600 koni to jest maks, bo się kończą na wtryski, przepływu też nie mamy, więc musimy popraweczki zrobić. A co jest z wąskim gardłem? Pierwsze co, wtryski. No dobra, potem turbiny. Wymienić wtryski to jeszcze nie jest takie No tak, ale to dużo trudne. tylko dołożymy niuta, wiesz? Aha, bo turbiny się kończą, bo turbiny są dobrane, że mamy zajebiście dużo niuta z dołu, a potem ten moment spada i utrzymujemy te 600 koni. Czyli ten GTR robi to wrażenie, że wsiadasz i łeb Ci odpada, bo masz 800 niuta, wiesz, od samego dołu, nie? Ale to nie powoduje, że auto jest super szybkie. No dobra, a jakieś takie podstawowe mody, które robią ludzie, jakie dają efekty? To się nazywa Full Bolt-On, czy FBO, jak zobaczycie w Stanach. To jest tak, flex fuel, hybrydy, turbosprężarki, doloty i strojenie na Ecuteku. I oni robią na etanolu robią około 750 koni
na setce robią 700 i to jest koniec. No właśnie, a czym to jest w ogóle strojone? Już wspomniałeś. Na EQT stroimy, czyli to samo co możemy Nissany stroić, możemy też stroić GT86 i parę innych fur, ale to pewnie będzie okazja pokazać jeszcze Spoko. na hamowni, pogadamy o tym. No dobra, a jaki jest twój cel? Słuchajcie, klient do nas przyszedł, bo chciał robić hybrydy, ale z nami zaczął kontaktować się i stwierdziliśmy, że robimy tu 800. Pójdziemy na hamownię, pokażemy co mamy, jaki jest plan i dlaczego te turbiny w ogóle wrzuciliśmy. Okej. I co zrobimy dlaczego. Wiesz, no będzie najłatwiej Tym pokazać. bardziej, że jest to jakieś nie... nie szablonowe podejście. Tutaj mówisz o jakimś skanowaniu 3D, projektowaniu. Tak, no jakby my wyciągnęliśmy silnik, zeskanowaliśmy komorę, zeskanowaliśmy silnik, w komputerze zaprojektowałem kolektory. A jesteś w stanie coś nam pokazać? Tak, możemy podejść do komputera. Pewnie. Grube wozy widzę na warsztacie. Tak jak wspomniałem, wyjęliśmy silnik, zeskanowaliśmy silnik, zeskanowaliśmy komorę silnika, możemy sobie tutaj, mogę ją ukryć, komorę w sumie, nie, to chcieliśmy. No to jest ciekawe, jak to jest podzielone, to ty Wiesz musiałeś co? coś wybierać? Ja sobie zeskanowałem silnik na ławie, zeskanowałem sobie komorę, a potem w komputerze po prostu sobie ustawiłem skany. Aha. I dzięki temu mam po prostu osobno zeskanowany silnik, osobno komorę i mogę sobie manipulować tym, tak? Okej. I turbiny też osobno były zeskanowane, więc mamy kolektory zaprojektowane, które pasują nam w komorę silnika i tak samo tutaj, zobacz. Mamy jeszcze, czekaj, mam serię jeszcze. Będzie fajnie pokazać, bo mam seryjne zeskanowane i ustawione. Kurde, tego jeszcze nie było. Zaczynam się jarać. Tu mamy seryjną turbosprężarkę, zobacz jakie maleństwo. Kolektorek, downpipe, seryjne miejsce. Dzięki temu mogę też sobie miejsca, żeby z seryjnym wydechem się połączyć. Tym coś był zrobiony. Po co mamy potem walczyć z tym, jak możemy sobie zaprojektować coś takiego? No tak. I Czyli ta twoja część jest taką częścią, która po prostu pasuje. tak, no ma być plug and play, tak? Czyli wyciągam. Jedyna jeszcze różnica, jeszcze na czym pracujemy w tym samochodzie, bo to jest auto klienta. Nie mogliśmy tego zrobić, ale stworzyliśmy ostatnio turbokit do Lexusa ES200 i wykorzystujemy wszędzie włókno węglowe z nylonem jako rurki. I tu chcieliśmy wykorzystać, tylko nie wiemy jak temperaturowo zniesie przy kolektorach, przy wysokiej temperaturze i przy dużym obciążeniu. A powiedzmy sobie, że właściciel jest katem, więc nie chcę ryzykować, że coś się stanie i na swoim samochodzie najpierw przetestuję. I dopiero jak będę miał produkt taki, który przetestowany w 100% z nowych materiałów po prostu No na właśnie, bo doprecyzujmy, ty też masz takie auto, tak? Tak. No, mamy na firmie jednego GTR-a, który też będzie może modyfikowany. Auto służbowe. Służbowe, tak. Najlepszy samochód, czyli samochód służbowy, wiadomo. I tak, mamy seryjne kolektory, seryjną turbinę i kolektory. I sobie nakładamy, jak widać, zaraz czekaj, turbinkę jeszcze będzie widać. Jak już widzisz, no jest inna skala w ogóle. Jest dużo większa sprężarka, tak? Czekaj, jeszcze raz, żeby było widać. Tu jest nałożone, to jest malutka, to jest tam wszystko duży i duży kolektor, żeby mieć... Rozumiem, że jakbyś to projektował i założyłbyś coś większego, tak? Bo on też... Bo to jest kluczowe, zobacz. No właśnie, komora. Komora silnika. O to Cię chciałem zapytać. Tak. Bo zobacz, ja to już widzę. Czy on Ci poinformuje, że gdzieś... No nie, kolizji nie wykryje nam. Nie, musisz sobie wytyczyć. Aha. Czyli to nie jest tak, że komputer Ci powie, że tu masz kolizję. Raczej można by było napisać skrypt, który by liczył między dwoma myszami kolizję, bo tak naprawdę tak samo robi się to w grach komputerowych. I można było coś takiego stworzyć. W sumie to nie głupi pomysł przy projektowaniu, łatwiej dla projektanta. Nie ma za co. Ja zawodowo jestem programistą, więc może coś takiego byśmy dopisali taki plugin. Nie, bo byłem ciekawy, czy tu projektując to, co Ty tutaj robisz, a nie widać było wcześniej tej komory, ale mówię, że była zeskanowana, czy on by Cię od razu z automatu poinformował, że gdzieś się przecięły dwie płaszczyzny? Nie ma takiej możliwości, ale w sumie pomysł jest dobry. I w tym momencie widzimy, tu mamy magiel, tu mamy rozrusznik i to wszystko, zobacz, tu mamy magiel, ile masz? To mogę Ci zmierzyć, że mamy 5 mm zapasu i tak jest faktycznie też, nie? Że... A czemu to jest takie jakby szczątkowe? Wiesz co? Nie potrzebowałem dokładnego skanu. Jakbym potrzebował dokładny super skan, to bym musiał rozrobić tak naprawdę cały silnik, wszystkie komponenty osobno zeskanować i je potem w komputerze poskładać. Kurde, musisz coś do 70 opracować. Kolektor też mam zrobiony do 70. Ale do wolnostaków. A do wolnostaków będziemy, bo z Kubą się dogadaliśmy, że będziemy robić... No tak, taki jest pomysł, że Kuba będzie montował jakieś Twoje części. Tak, no i pewnie pokażemy, bo mamy plan na zrobienie long tube headers. Więc możemy pokazać na Zetce, jak to będziemy. A do 50 też na czymś pracujecie? Do Tauchera? Do 50 na razie nie, ale jeżeli najpierw 70, bo nasz jakby, słuchaj, no najwięcej 70 gdzieś tam, nieważne, ale mówimy tutaj o tym, że częściej robimy 70 niż 50, bo Kuba jakby tutaj 50 mocno, ale jak najpierw chcemy zrobić część 70, Kuba będzie też je sprzedawał, a my będziemy po prostu projektować i dostarczać te rzeczy, tak? No taki jest nasz plan, jakby chcemy robić fajne rzeczy, które wpływają na performance. Okej, a powiedz mi z jakiego materiału to wykonujecie? Więc tak, w tym wypadku, jako że to jest streetowy setup, to jest z czarnej stali można zamówić lub ze stali 321 nierdzewki. A, tu jeszcze Ci pokażę fajną rzecz.
jak jesteśmy, pokażę Ci na przykładzie plansz. Tu masz planszę od JZ-a. Generalnie większość producentów robi flanszę taką, nie? Czyli na laserze wycięte albo na wodzie, a do GTR-a i do wszystkich rzeczy, które teraz robimy, plansza jest tak zaprojektowana, że tu masz wyjścia z głowicy, a tu masz rurkę 48 i masz pełne laminarne przejście między jedną płaszczyzną a drugą, czyli żadnych strat. Żadnych strat. Czyli Fajnie. optymalizujemy ile się da. Tak jest czarna stal i tak samo jest zrobione tutaj dla To jest klienta. jakiś CNC? Tak, to jest frezarka. Najpierw jest zrobiony laser, ten jest grupny, czyli taki, potem to wjeżdża na CNC i z dwóch stron jest obrabiane, żeby te ranery były. Fajnie. Zrobione. Dobra. Także... A powiedziałeś, że jeszcze masz jakiś kolektor. Wiesz co? Te kolektory w ogóle mam je wydrukowane, ale to musimy pójść na warsztat. Na warsztacie pokażę prototypy, które w ogóle były przymierzane. Bo my po prostu zaprojektowałem je, wydrukowaliśmy je na drukarce 3D do silnika, nawet z turbinami je połączyliśmy. Nie wiem, czy znajdę zdjęcia, ale na plastikowych kolektorach powiesiliśmy turbiny i nic się z nimi nie stało. O. Że czyli już było obiecująco. Bo sprawdziliśmy wszystko, słuchaj, mimo że projektujesz w komputerze, masz pewność, zawsze chcesz zweryfikować, zanim pójdziesz do produkcji. No właśnie, bo to pierw powstaje plastikowy element, tak? Tak, tak. No i chodź, pójdziemy na warsztat. Także na warsztacie tu powstają nasze produkty. Arielu, widziałeś kolektor od GTR-a? To jest ten lewy kolektor, który widziałeś na komputerze przed chwilą. Jest on wydrukowany z V-bendem. Tu mocowaliśmy tą sprężarkę, to wkładaliśmy normalnie do silnika. Tu mamy na USB tą rurkę, ale jak tak powiedziałem, projekt był taki, a niestety faktycznie musieliśmy lekko to przerobić, ponieważ mamy tą chłodnicę, wymiennik ciepła, tak jak byliśmy w samochodzie, nie? Okej. A powiedz mi, bo to jest powiedzmy no plastik, czyli no łatwiej jest coś takiego wytworzyć, żeby był metal, że to był... Drukuje się z metalu i w ogóle jest taki pomysł, że będę do swojego budował z Inconelu, drukował całe kolektory. Tylko wydrukowanie kolektoru takich z Inconelu 2 to jest koszt 25 000 złotych. To promocja. No, same kolektory. Rozumiem. To jest kupa siana, ale ma Inconel bardzo, jakby tą przewodność cieplną bardzo niską. O, czyli nie będzie się grzało auto. Tak, czyli nie musisz go ani w żadną osłonę, nic. W ogóle Formuła 1 robi to od lat 70., także słuchajcie, no my dzisiaj tuningujemy sobie fury, a tak naprawdę jesteśmy w latach 70. w tuningu. No tak. No tam zawsze oni byli do przodu. Tak, no zjeżdżamy autem z podnośnika, wjeżdżamy na hamownię, tam pokażę wykres GTR-a seryjnego, tego co tutaj było na początku i co chcemy zrobić, zaczynamy strojenie. A jest jakiś pomysł na jakąś jazdę, jeżeli nam strojenie się zakończy Jeżeli sukcesem? wszystko będzie zakończone sukcesem, to dzisiaj jedziemy GTR-em, jeszcze zrobimy pomiary 100-200 i może z seryjnym GTR-em zrobimy rolkę. Czyli zrobimy prawdziwy pojedynek seryjny GTR versus tuningowany. Czyli zobaczymy co to dało. Tak, czy to faktycznie jest szybsze. Jak Ci się podoba? Zajebiście brzmi, naprawdę. Już jesteśmy na hamowni. Okej. Jak widzicie, już chyba się wyjaśnię, dlaczego mamy GTR-a w wersji RWD dzisiaj. Ponieważ mamy niestety tylko jedną rolkę, a nie dwie rolki. Mimo że tu mamy hamulec 2500 N, to jest najmocniejszy hamulec w tych hamowniach, jaki można było zainstalować. No i też widzicie, że mamy oponę inną, taką... No nie wygląda dobrze. Kutas, no. W porównaniu do przedniej. A tego dlatego, bo jakbyśmy Toyo założyli na hamowni, to byśmy zrobili 2-3 przejazdy, by się opona zaczęła ślizgać, by się przegrzała temperaturowo. I tu mam założone Pilot Sporty 4S. A z czego to wynika, że taka opona by się przegrzewała, a ta się nie przegrzeje? Okna mają temperaturowe inne. To jest bardziej uliczna opona, a wszystkie semi-slick i tak dalej mają niższe okno temperaturowe, żeby jak najszybciej się dogrzać, żeby mieć jak najwięcej trakcji. I bardzo szybko można przegrać taką oponę. Tak naprawdę jak się jedzie na torze, to i tak musisz pilnować okna temperaturowego, bo jak tylko dzwoni, przegrzejesz oponę, to zaczyna pływać. Puszczać. Pływać, puszczać. Różnie to nazywają, nie masz trakcji po prostu. Rozumiem. Ale to jest uliczne, taki kompromis. Na co dzień jest zajebiste, w deszczu jest zajebiste, naprawdę mam u siebie, ale torowo po zakrętach czuć jako ścianka jest miękka i pływa w porównaniu na przykład do semislicka, nie? Okej. Jakieś wykresy masz, na przykład seryjnego GTR-a, żeby... Tak, pokażemy najpierw w ogóle tego pokażemy najpierw tego GTR-a jak wystrojone. Słuchajcie, jak widzicie, to jest wystrojony GTR na seryjnych sprężarkach zmienionymi wtryskami na 650 i to jest taki maks, który można osiągnąć. I zobaczcie, mamy bardzo małe sprężareczki i one generują nam tutaj newta. 3000 obrotów. Fajne pierdolnięcie jest, naprawdę fajne. Na torze też może się sprawdzać jak wychodzi z zakrętu, ale moment obrotowy cały czas nam spada, a jak robimy pomiary 100-200, 200-300, to jeździmy w górnym zakresie. w tym zakresie. I ten GTR, mimo że, zobaczcie, porównamy go teraz do mojego, chcę pokazać. I to jest, zobaczcie, seria. Powinien mieć 570 konie, ma 600 i 750 N. 100 N więcej niż powinien deklaruje producent. Ale zobaczcie, jaka różnica jest przed strojeniem takiego GTR-a, a po strojeniu. A zobaczcie tutaj. Tu mamy to samo. Ale jest jedna różnica zasadnicza, że tu na górze mamy 600 i 600. Ale jak przy 7000 zmieniasz bieg i lądujesz na 5,5, tu masz 620. Czyli generalnie nie wypadasz z tego. A u mnie, zobacz, jak tutaj byśmy zmienili, w moim zmieniamy,
to mamy, czekaj, żeby pokazać drugi, ja mam 540, a on po zmianie biegu ma, czekaj, 618. No to tu jest No, różnica, 80 ale to jest koni. różnica tylko na chwilę, tylko na ten drobny zakres. Na tym zakresie, ale to już powoduje, że już samochód nie robi 7,5, ale robi 6,7 sekundy 100-200. Czekaj, czyli twój, ten, tutaj Seryjny. na tych przerywanych kreskach Tak. robi 7,5, tak? 7,5, 100-200 ma najlepsze, a ten robi po strojeniu z takim dziwnym wykresem, który jest powiedzmy brzydki. No. 6,7. To jest duża różnica. Dramatyczna bym powiedział. No ale czekaj, a ile jest zmian biegów między 100 a 202, czy jedna? Tutaj najlepiej, że GTR startuje drugi, trzeci, czwarty bieg. Aha, okej. I jeszcze jak zrobimy skrzynię, żeby trochę wyżej odcinkę miała, to będziemy drugi, trzeci zrobimy. Zapowiada się dobrze, bo to ma być jeszcze lepszy od tego wykresu. No i słuchajcie, no i zmieniliśmy turbiny. I co się wydarzy? To co możemy się spodziewać, poświęcamy to, ten zajebisty dół. Tu mamy 800 N, czy tam 900, ale będziemy mieli 500 N. To powiedzmy sobie 500 N Nie jest źle. obrotów Krzywda się nie dzieje. nie dzieje nikomu, nie? Ale tu będziemy walczyć, żeby ten wykres był jak największy i będziemy mieli dzięki temu moc tutaj. I to ma powodować, że chciałbym, żebyśmy mieli na pewno poniżej 6 sekund. O kurde. Właściciela marzeniem jest, żebyśmy przebili 5 sekund barierę, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy będę w stanie to przebić, ale jakbyśmy zrobili 4,9, to wszystkie hybrydy się chowają, nie? No tak. Bo to jest robiona koszt hybryd, bo w Polsce No właśnie, bo w ogóle w Polsce zrobienie hybryd, zamontowanie w GTR-ze liczą 40 parę tysięcy po prostu do tego strojenia. Matko bosko. Nie? A jaki jest koszt twojego zestawu? Około 4 dych będzie coś takiego. Czyli będzie ta sama cena. Tak, ale no Ale poświęcamy to jest z kolektorami już wszystko? Tak, Taki komplet? tak, Cały kit? Tak. Okej. Tylko Wow. montaż i strojenie to będzie dochodziło. Słuchajcie, musimy zrobić base mapę, zacząć sprawdzić wszystko AFR, zapon, jak się zachowuje na base mapie i będziemy zaczynać stroić. Dobrze. I zobaczymy w ogóle ile seryjne Westgate'y to będzie trzymać, jak minimalne doładowanie. Bo w GTR-ze seryjnie mamy pół bara jesteśmy w stanie trzymać, a tutaj nie wiemy co się Wyjdzie w praniu. wyjdzie w praniu. To jest trochę eksperymentalne zawsze, nie? No i dobrze, tym bardziej fajnie, że wszystko będzie robione, powiedzmy, Pierwszy raz, dlatego Dokładnie. dla mnie niespodzianka. nie że przygotowałeś jak w programie kulinarnym. Nie było tydzień wcześniej, jest wszystko nagrane. Sam jestem ciekaw, bo marzy mi się do 800 koni. No. Trzymam kciuki. Bo to by było najmocniejsze auto, które w życiu jeździłem. Najpierw sprawdziliśmy sobie model jakby sterownika, jaki mamy tutaj. Znalazłem sobie seryjny soft, ściągnąłem sobie ze strony EQTEC'a. Do niego dołożyłem RaceRun, czyli ten firmware, bo EQTEC to jest jakby oni robią RaceRun, który jest takim nakładką na seryjny sterownik, czyli rozszerzają możliwości seryjnego sterownika. I dają nowe możliwości. Jak to się stało, że seryjny sterownik ma jakieś możliwości, których producent... Wiesz co? Ale to jest jak programowanie, to jest nasz firmware, w każdym samochodzie coś takiego można zrobić, tylko pytanie brzmi, czy w każdym samochodzie jest to opłacalne. Bądźmy szczerzy, jak GTR wychodzi, to było od razu powiedziane, że to będzie platforma tuningowa, więc ktoś zainwestował czas, pieniądze programistów, żeby wyciągnąć ten seryjny sterownik, zrobić dekompilację tego softu i zacząć go dokładać. To jest tak jak, trochę to działa jak wirusy, bo oni rozszerzając jakby seryjny soft, oni jakby rozszyfrowują jak to fabrycznie działa, czyli to co robią wszyscy generalnie tunerzy. Tylko że większość tunerów szuka map, a oni szukali algorytmów, które jakby sterują tym silnikiem. I oni po prostu dopisują swoje exploity, rozszerzając możliwości. Co potrafi EQTEC, czego nie potrafi seryjny sterownik? Na przykład. Ma inną strategię sterowania doładowaniem, ma rozszerzone mapy paliwa, ma taką specjalną zajebistą funkcję, która się nazywa Custom Maps. To jest taki potężny feature EQTEC'a, że jako tuner mogę sobie, jak mam ktoś przychodzi z jakimś pomysłem feature'a, typu właśnie te flame mapy, popsy i tak dalej, to ja używając tych map jestem w stanie rozszerzyć funkcjonalność tego samochodu albo robić swoją. Rzeczy, które jeszcze EQTEC tu zrobił, to tak, sportowa kontrola trakcji, obsługa FlexFuel, co jest kluczowe, jak podłączysz czujnik do seryjnego sterownika, chcesz więcej mocy i bezpieczniej. I co jeszcze z takich fajnych rzeczy? Na pewno mapy zabezpieczeń, takie prawdziwe. No i rolling anti-laga, nie? To dzisiaj jak mam takie duże turbiny włożone, to tutaj to będzie potrzebne. Bo na przykład jak się ścigasz z kimś z rolki z 80 na godzinę, to chcesz, żeby od razu to turbo ruszyło, nie? Więc rolling anti-lag, napompujesz się i ruszasz od razu z maksymalnego momentu. Czyli na seryjnym sterowniku nie ma takiej możliwości? Nie ma. No i masz 4 mapy, tak? W ogóle potem możesz sobie z kierownicy sterować targetem do ładowania, tak? No jakby dużo możliwości. No i oni jeszcze zrobili soft do skrzyni biegów. Bo jeszcze na końcu musimy trochę przestroić skrzynię biegów. Okej. Ty w ogóle coś wspomniałeś o tym, że skrzynia jest jakaś inna. Tak, to jest jakby widzieliście wykres. Mieliśmy 900 N, no i skrzynia się w końcu poddała. Czwarty bieg zęby stracił. Ona jeszcze jeździła, do nas dojechało ten samochód na kołach. My wyjęliśmy skrzynię. Skrzynię wysłaliśmy do roboty, ponieważ my nie mieliśmy czasu, a w Polsce jest parę firm, które robią te skrzynie dobrze. Więc po prostu została odesłana, tam została zbudowana na podzespołach Dodsona, czyli to jest australijska firma, która robi kute zęby.
do tej skrzyni. W tym momencie mamy seryjne sprzęgła, seryjne kosze sprzęgłowe, ale mamy wszystkie zęby kute, wszystkie biegi. Czyli generalnie możemy napierdalać, jeżeli sprzęgła na to pozwolą, to możemy nawet z launch controla z pierwszego biegu iść. Na pełnym bucie, tak? Ale to zostawimy klientowi, bo nie chciałbym zostawić. Nie chcesz ryzykować. Nie chcę ryzykować. Jak nie, to niepotrzebne jest. Tak. Ale nie ukrywam, ciekawe jaki czas by wyszedł 0-100. Tutaj z klientem nie ma napinki na 0-100, bo on robi tak 3 sekundy. Więc kurde, no walka o 0,3 sekundy, no niby fajnie, nie? Ale wszyscy się i tak na ulicy 100, 200, 200, 250. No tak. To są kluczowe wartości na ulicy. Od czego zaczynasz? Wiesz co? Mamy tu większe wtryski, więc muszę skalibrować wtryski. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy doloty 73 mm. One nie są seryjnej średnicy, więc muszę je przekalibrować, bo będziemy stroić po przepływomierzach, nie po sensorze. Więc muszę to przekalibrować, żeby silnik nam chodził równo po graniu mapy. W tym momencie mamy jeszcze soft przez Eco Performance zrobione. Po prostu oni też zrobili na EcoTechu i my po prostu swój soft od nowa musimy stworzyć, bo nie mamy dostępu jakby do poprzedniego tunera map. Mamy wgrany soft bazowy, odpalamy go, sprawdzimy sobie na razie jak ma AFR na lekkich obciążeniach, średnich i sprawdzimy, czy możemy robić po prostu pierwszy pomiar. Czyli pierwszy ruch to ten AFR, tak? Tak, no też zdjąłem całkowicie zawór EBC, czyli sterowanie doładowaniem na zero. O właśnie, jeszcze musimy jedną rzecz przestroić. Dobrze, że się przypomniało. Target do ładowania musimy zmniejszyć, żeby nie wyjebać z motoru, nie? Czyli zmieniamy na półbara target. Wszędzie, że chcemy mieć półbara, powiedzmy, bazowo. I musimy jeszcze raz zagrać soft. Sobie napęd rozgrzejemy. Poczekamy. Już. Zaczynamy od sprawdzenia EFR-u sobie po prostu na różnych obciążeniach. Jak się stroi na przepływomierzach i one są skalibrowane poprawnie i są dobrze mapy zrobione z fabryki, to właśnie jak widzieliście, przeleciałem sobie, widzę, że jest mocno zalany, ale jest taki, że możemy wykonać już pomiar i mamy w porządku zapłon, tak samo ma obciążenie, więc możemy sobie zrobić łatwo bazowy pomiar i nie musimy mapy VE, bo generalnie jak widzicie u Karola na filmach, większość samochodów jest strojonych na map sensorze, a strojone na map sensorze zmieniasz sprężarki i tak naprawdę mapa wydajności układu całego, czyli VE, mapa Volumetric Efficiency, całkowicie się zmienia, więc jak zmiana sprężarki, wtryskiwaczy, wszystko z reguły wymaga wtedy całkowitego strojenia, a jeżeli stroimy na przepływkach, dlatego fabryki wszystkie robią na przepływkach, bo łatwiej spełnić emisję spalin, łatwiej zrobić precyzyjne strojenie. Tak, liczy się przepływ wtedy. Tak. Dobra. Mamy przepływ w porządku, skalibrujemy sobie teraz roleczki i jaki ci wyszedł AFR teraz? Wiesz co, mieliśmy 11,5 przy 3000, a od 5000 mieliśmy 10,5, mocno zalany, będziemy schodzić. Bo góry nie będziemy mieli, ale po prostu mamy zajebiście zalany, ale to nam wystarczy baseline. Zrobimy wtedy sobie całego loga z pomiaru i będę mógł wtedy widzieć, jak gdzie co poprawić. Już, co, jedziemy z pierwszym pomiarem. W końcu. Pierwsze strojenie GTR-a na kanale. Tego jeszcze nie było. Klawiaturkę mam. Lecimy. Mamy na start 540 koni. To jest to bazowe doładowanie. Mniej się nie da. Zobaczymy, co to mamy. Mocna góra wychodzi. No tak, ale na razie mamy 540 koni, czy nawet nie mamy serii. Ale charakterystykę inną widać. Tak, już mamy gorzej, nie? A kręciłeś go w pełnym zakresie? Tak, to już normalny pełen pomiar zrobiliśmy. Mamy 600 N i 540 koni i porównajmy sobie do seryjnego GTR-a. Zobacz, ile dołu straciliśmy. Na razie to jest gówno. I samochód jeszcze. I góra nie odzyskała nawet. Na razie nie mamy góry, mocy nie mamy, ale no zmieniliśmy całkowicie sprężarki, musimy teraz to wszystko wymuskać, nie? I to jest twoje zadanie na dzisiaj. Tak jest. Więc mieliśmy zalany mocno samochód, ale to już wcześniej powiedziałem, wiedzieliśmy o tym. Zapłon,
także przy 3,5 tysiąca obrotów mieliśmy 1 stopień do 4 i 10 górą, tam gdzie odzyskuje ten moment obrotowy, to jest 10 stopni, a mamy 0,9 bara mam minimalne doładowanie 0,9. Aha, czyli mimo tego, że dałeś 0,5, to minimum jest 0,9. Tak, no sprężyny mam barowe w Westgate'ach zewnętrznych, Okej. także Jest pole do popisu. no, musimy odzyskiwać moc najpierw, czyli najpierw paliwo, potem zapłon, wałki, czyli standardowy pakiet tunera. No. Tak jest. Kolejność standardowa. Tak, znaczy ja generalnie zapłon na później, ale w tym wypadku damy wcześniej zapłon, bo mamy w dupie zapłon, szkoda go grzać wszystkiego pod maską, nie? Bo przy takim 1 stopniu, 2 stopniach zapłonu to naprawdę cała energia idzie w wydech, kolektory, wszystko grzejesz niepotrzebnie. Muszę mapy paliwa już zmieniłem, teraz jeszcze muszę mapy zapłonu. Jakieś nowe nastawy już wybrane. Tak, no zagrywamy sofcik, plus, że nie mamy może live'a, ale mamy fast flasha, czyli nadal się 30 sekund flashuje sterownik. Dobra, palimy dziada. Słuchaj, skrzynię. Było. Musimy sobie włożyć VR-kę, skrzynię i napęd na off. Dzięki temu nam przy odcince nie zmieni Biegu. Ale nam już spadł ładnie. 5. bieg mamy. Włączamy sobie wentylatorki na mocniej i logi patrzymy i robimy pomiar. Więcej, ale nadal zalany jest. Już mamy 40 koni ekstra. I nadal mam 0,9 bara do ładowania. To zostało jeszcze tylko 220 koni do ugrania. No tak, bo nie powiedzieliśmy jaki jest cel, czy powiedzieliśmy? Chyba mówiłeś. Mamy już 650 N do poprzedniego wykresu, gdzie jest już lepiej. No. I już zobacz, ile mamy dołu odzyskanego. Już Sporo. jest. Wszędzie się poprawiło. No tak, z takiego czego to jeszcze jest łatwo, wiesz. Potem będziemy muskać, do tego konia walczyć. Zawsze na początku tak fajnie, wszystko rośnie. Na razie stuki są cisza. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak. Właśnie, nie powiedzieliśmy, na jakim paliwie to stroisz. No na 9,8. Bo warto powiedzieć, że na tych wszystkich hybrydach to wszyscy jeżdżą na setkach albo na etanolu. Żeby te 750 koni mieć. A twój cel jest 800 na benzynie. 800 na benzynie, no bo to ma być daily, nie? No i tak. Mamy cały czas zalany w chuj. Standardowe pojęcie ustroicieli. Zalany w chuj. Co, 611 koni. Jest szóstka. Mamy szóstkę z przodu. To porównajmy sobie do ostatniego pomiaru, bo to jest przedostatni. No, dołu prawie nie ustawię, już nie jesteśmy w stanie, ale już górę mamy, widzisz. Moment z dołu, od środka do góry się poprawia. 620, nadal mamy paliwo zalane. Jeszcze się buntuje. Fajnie byłoby zrobić taką animację, jak te kreski rosły. Więc co myśleliśmy nad tym zrobić? Tylko trzeba było zrobić nagrywanie nie nagrywanie ekranu, tylko ze screenshotów. I Tak, to tak, ze screenshotów. że tak fajnie każdy pomiar wtedy osobno można. Jak mi wyślesz wszystkie wykresy, może coś takiego zrobię. Nie mam problemu. Czyli co, buntuje się, jeżeli chodzi o paliwo? Tak, no nie jestem, cały czas zalewa go i chciałbym zejść. Jak zejdziemy AFR-em, pójdziemy w górę, to odzyskam jeszcze kupę momentu obrotowego. No co, teraz mamy już prawie 700 N. Porównajmy sobie do serii w ogóle. To jest fajne zawsze odniesienie, teraz mamy już więcej niż seria. Co? Generalnie tu już widać, no już tutaj jesteśmy, no turbiny się zmieniły, tak? Ale tu już mamy zyski, tu już prawie wyrównaliśmy tyle co było, a nadal mamy bardzo bezpieczne wszystko, nie? No, najpierw wymuskamy sobie na tym bazowym doładowaniu, a dopiero będziemy potem podnosić. Jeszcze potem overlapem spróbuję turbiny wymusić, żeby szybciej wstawały. Trzeba pamiętać o tym, że ty cały czas jedziesz na bazowym doładowaniu. Tak. A tutaj będą zmiany. Mamy fajnie, że jeszcze nie stuka, mamy już zapłon taki poprawny, bym powiedział, na 0,9 bara. Ale dołem jeszcze możemy poprawić, bo nam spada, mamy taki dołek. W sumie go nawet kiedyś nie widać, bo i tak generuje newta. Ale myślę, że jeszcze możemy poprawić ten środek, czyli próbujemy wrócić jak najbliżej serii, nie? 4200 obrotów. Tak to zrobimy. 1 stopień. I zostawiamy. I zagrywamy soft. Musimy go zgrać, bo nawet odpalony jest.
zakręciłem. Paliwo na w dupie. Ale środek się poprawia. No delikatnie mocno, ale kurde mamy dobra. Robisz jeszcze jeden pomiar? Jeszcze jeden pomiar zrobimy, no. Ewidentnie od 5200 mamy problem, gdzie nas paliwo zalewa i muszę znaleźć co nas jaki limiter. Czyli ogranicza. coś masz do rozwiązania, jakąś zagadkę. Tak, w końcu target trzyma taki paliwo jakbym chciał, czyli Aha. na 0,9 bara górą tam mamy 11. A jesteś w stanie zdradzić, o co chodziło z tym paliwem? Wiesz co, musiałem przepływki ruszyć. Aha. Musiałem ręcznie przekalibrować lekko przepływki, bo już nie rozjeżdżało się na niego, że zalewał się cały czas. A tak teraz lekko ruszyłem 5 stopni VTI z dołu i mam nadzieję, że nam pozwoli to jeszcze trochę bardziej obudzić sprężarki wcześniej. I już zrobiłem bazowy target na 0,9, bo wiemy, że mam 0,9 i będziemy chcieli jeszcze sprężyny już w Waygate'cie już sterować nimi, żeby może jeszcze uda nam się wcześniej wstawanie poprawić, nie? Okej. Może, no i potem będziemy podnosić już szli w górę, no. 150 koni nam brakuje. Robi, no tylko już można powiedzieć. No już powiem, słuchajcie, jak robisz ze 100-200 to jest łatwo, ale jak już masz 650 to też się zaczynasz bać. Odcinkę zmieniłeś? Podniosłem 200 obrotów. Słychać. Co masz w tle nałożone? Wiesz co? Ten co wtedy sobie poszedłeś na śniadanie. A jesteś w stanie to teraz nałożyć na serię? Tak, no. Myślę, że tutaj jakiś ciekawy komentarz do tego może... Jeśli nam zrobi pomiar, zapiszemy go i do serii poddamy. Dobra. Kurde, nie jest źle. Poświęciliśmy de facto 400 obrotów takiego maksymalnego momentu, czyli mamy dużo większe sprężarki, a mamy tylko 400 obrotów tak naprawdę w plecy. Ale już od 3600, zobacz ile już mamy więcej niuta, będzie ile szybsze auto. A mamy tutaj tylko 0,9 bara do ładowania, a GTR robi tu 1,2 opadający na 1. Okej. Czyli mamy mniej do ładowania, mamy lepsze przepływy, więcej mocy. No właśnie, to bardzo ważne, czyli doładowanie jest niższe, a przepływy są lepsze. Tak, bo doładowanie nie jest 100% wyznacznikiem. Taki był, że tak powiem, zamysł tego turbokitu. Tak, że ma być właśnie od tego momentu, czyli od średnich obrotów, od 3600 ma robić rozpierdol do 7300. To naprawdę będzie zaczynać być szybkie auto, nie? Czyli No to dobra. na początku, zobaczymy. Brakuje nam jeszcze 150 koni, żeby zamknąć dzisiejszy dzień. Jaka jest następna kolejność? Podnosisz doładowanie? Tak, już teraz podnosimy doładowanie. No okej, robi się coraz ciekawiej. Także ja wstępne mapy ABC muszę sobie teraz zrobić i będziemy podnosić sobie do 1,1 bara pewnie gdzieś, albo do 1 bara na początek. Zobaczymy co się dzieje, będziemy podnosić powoli, aż będziemy mieli to co chcemy. Tak, Danielu, komentarz po przerwie śniadaniowej. Wiesz co? Mamy już, raczej tak, w ostatnim pomiarze zrobiłem sobie wstępną mapę zaworu EBC na podstawie algorytmu PIT, który jest w sterowniku. Czyli będziesz już zwiększał doładowanie. Czyli już przechodzimy teraz, że będziemy mieli target bara, doładowanie, zobaczymy jak nam płynie na moc. I jeszcze zanim gram, jeszcze chciałbym ruszyć jeszcze VVTi, żeby zobaczyć czy jeszcze my jesteśmy w stanie coś zrobić więcej, jeżeli chodzi o wstawanie tej rozprężarki, nie? Okej. Także zaraz jeszcze mam poprawkę, zrobię i wgrywamy. Ile nam brakuje? 150 150 koni. Chyba już jest lepiej. Zobaczmy czy lepiej wstanie. Są kolejne przyrosty, a wstawanie? A zobaczymy jak się kolektor rozgrzeje, bo jeszcze schodził się kolektor po śniadanku. Co, będziesz go jeszcze raz hamował? Możemy go jeszcze zmierzyć jeszcze raz, nie? Bo wtedy sprawność wzrośnie całego układu. No tak. Nie musi na dole zapłonu cofnąć. O, proszę. Sobie. No, już kolektor się nagrzał. I jest delikatnie lepiej, nie? Ale już więcej nie urwiemy. Teraz 1 bar, tak? Zaraz zobaczę, powiem ci ile było. Czy poszedł po targecie, czy musimy korektę jakiś zrobić, wiesz? Tak jest równo jak stół. Trzymał 2 bary. Ale pięknie.
Czyli spełnił twoje oczekiwania? Tak. Dlatego sobie teraz gramy na jeden bar korektę. No, mamy lekko lepiej wstające. Nie, no wszędzie jest lepiej. Może tu Górą tylko tak, w środkowym zakresie jest to jakiś samo. spadek. Znaczy to jest, wiesz, minimalna różnica, nie? To jest zawsze w hamowni jednak. Najpierw sobie mapę EBC poprawimy już do bara. Powolny, ale coś się dzieje, nie? 130 koni już tylko zostało. Od ostatniego pomiaru, no już jest przyrost, kurwa, w całym zakresie fajny. Dobry. A co zrobiłeś? Wiesz co, tam gdzie stuknął, zdjąłem mu zapłon, dzięki temu wbrew pozorom no nie byliśmy ograniczeni zapłonem, tylko już maksymalnym momentem obrotowym, czyli był zapłon przepierdzielony. Okej. Więc cofnąłem zapłon i wzrósł na dole, zobacz, turbo lepiej stało delikatnie. No jest. A górą generalnie zapłonu dołożyłem na środku 1 stopień, tam gdzie mi brakowało i skalibrowałem poprawnie jeszcze doładowanie, wiesz? Aha. Maksymalnie teraz doładowanie mieliśmy, no... Nie kusi cię dołożyć jeszcze zapłonu? Wiesz co? Możemy sprawdzić jeszcze stopień tutaj, tam gdzie opada cały czas, nie? Tak naprawdę no teraz musimy się zacząć skupiać powoli nad tym. Tu ile mamy? 780 N. To jeszcze musimy tylko tutaj dołożyć troszeczkę Newta i będziemy próbować tutaj doładowanie zwiększyć ten odcinek tylko. Co widzisz, ile się krzyżyk u Ciebie na nagraniu? No tak, ja to wszystko widzę. Nie, ci pytam, ciekawości. I wtedy po prostu musimy to wyrównać i będziemy już blisko. Bo jak zrobimy przy 7800 N, to będziemy mieli 800 koni. Okej. Siódemka na barze będzie? Nie, 680 gdzieś. Dużo się nie pomyliłem. Doładowanie w górę, nie będziemy się już męczyć. To jest Magda 0,9 na barze, sorry, jesteś na barze już. Aha. Mamy 70 koni na barze, fajny wynik. Z twojego doświadczenia wynika, że fajny? Już jest fajnie. No. Bo ja to wiesz, nie mam o tym zielonego pojęcia. Więcej widziałeś samochodów niż ja chyba. Ale nie GTR-ów. A myślę, że to nie pierwszy GTR, którego stroisz. Więcej robiłem na serii sprężarka, to jest pierwszy taki, wiesz, projekt. No tak. To jest dosyć, wiesz. I moja wizja, pomysł był, zaobserwowany gdzieś. Trochę nie wiadomo jak było mimo wszystko. 800 N ładnie zobacz, Newt trzyma. No co prawie ten zapłon coś da? To nie, już chyba nic. Niewiele. Niewiele. Cofniemy go nawet chyba, wiesz, dla bezpieczeństwa. Lepiej doładowanie podnieść. Czyli podnosisz doładowanie do ilu? Do 1.1 podniesiemy teraz, nie? Okej. W jakim zakresie obrotowym chcesz go podnosić? Co? Na razie go spróbujemy od 4000 chyba, wiesz? Okej. Do 1, no, od 4000, żeby wyrównać jeszcze, to zrobimy jeszcze Newta. Będzie mniej. Jechałem. Czemu będzie mniej? Pan już Ci pokazuję. Już widziałem jak cudowało. Bo tu jest absolut. Zrobiłem, powinienem mieć 2.1, a nie 1.1. A, okej. Nie uwzględniłeś atmosfery. Tak. Mój błąd. Zdarza się, nie? Siódemeczka się już przewinęła. Na pewno. O, robi się ciekawie. Zaraz biegunka się będzie zatrzymać. Ale jak widzisz, nie idziemy górą wszędzie, tylko chcemy jak najbardziej sobie, potem będziemy mogli, zobaczymy, gdzie mamy zapas, najwyżej sobie poprawimy coś, nie? Mamy tu ładny już wykres, teraz podnieśliśmy sobie od 5600 doładowanie na 1.1 bara, bo nam tu spadało.
Znaczy doładowanie było to samo, ale już przepływy są słabsze, nie? Więc próbujemy po prostu tylko ten odcinek zwiększać mocy, bo nie chcemy przekraczać tam 800 N. Będziemy mogli sobie zwiększyć potem tam trochę więcej, do 850 N, ale to jest nasza graniczna baza, więc nie chcemy przesadzić, bo byśmy mogli już wcześniej ładować te 1 bara, nawet tutaj, tylko na razie nie chcemy jeszcze, wiesz, chcemy sobie wyrównać, więc będzie doładowanie progresywne, żeby osiągnąć jakby nasz cel. Czyli w tym momencie nam brakuje do celu, mamy 665 N przy 7000 obrotów. Musimy jeszcze znaleźć, no jeszcze musimy znaleźć 140 N w tym miejscu. 140 N przy odcince. Tak, albo gdzieś, zobaczymy, no, będziemy musieli podnosić, zobaczymy gdzie będziemy, nie? No czyli, bo tak zwróciłem się na to uwagę, tak jak powiedziałeś, ty byś mógł wcześniej już ładować więcej, tylko taki wykres byłby brzydki. No taki po prostu, wbrew nie byłby zły, nie? Bo tu by było więcej koni, więc po zmianie biegu też ma nas więcej. Pewnie tak potem zrobimy, ale najpierw zróbmy ładny taki, wiesz, trochę jazzotowy, nie? Ale będziemy porównywać, no. Zobaczymy co pozwoli nam silnik. To teraz będziesz dokładał doładowanie? Jest to doładowanie, ale sprawdziłem sobie przepływomierze. Mamy jeszcze trochę kawałek przepływomierzy. A co, jak się skończą przepływki? Będziemy musieli przejść na map sensor, bo EcoTech nam pozwala stroić hybrydowo, czyli mamy przepływki, a potem możemy przejść na map sensor, strojenie PV. A z ciekawości, czemu nie stroisz cały czas na map sensorze? Wiesz co? Podczas jazdy kultura pracy jest dużo lepsza w przepływkach. Więc nie jak możesz, to ja preferuję przepływki niż map sensor dla kultury pracy na co dzień do jazdy. No panie Danielu, 55 jeszcze. No właśnie, zaczyna się chodzić. No dobra, czyli co, teraz jest 1,2 bara. Tak jest. A ile możesz dmuchnąć najwięcej? Czy nie tym się kierujesz? Nie kieruję się doładowaniem, tylko kieruję się ile maksymalnego newta mamy. Bo już mamy pik tutaj, od 5 do 5000 już mamy maksymalny taki moim zdaniem bezpieczny moment obrotowy do tego silnika. Więc czyli jest teraz, jeszcze pole, gdzie możesz dołożyć. No od 5800 będziemy dokładać jeszcze doładowanie tylko. No byśmy kurwa zrobili, brakuje nam 55 koni. Co, myślisz, że się uda? Ja coś zaczynam wątpić, że będzie 8. No dlatego to jest dzisiaj wyzwanie, nie? Ile bezpieczniej zaciesz. Najwyżej zadzwonimy do właściciela, czy chce ryzykować. Czy chce przyryzykować. No dobra. Czekaj, porównamy sobie jeszcze do serii teraz. No, teraz seria już biednie wygląda. No jest jakiś zakres, w którym seria jest lepsza, ale już to jest ta cena. A swoją drogą właśnie pobiliśmy rekord u nas na hamowni. To jest na razie najmocniejszy samochód, który robiliśmy. Tak? 750 koni to będzie rekord. Tak, 730 było ostatnio. Supra. Co wypał? Nie, Nissan 350Z 2JZ. O! No, a chociaż uważam, że 2JZ 350Z to jest bardzo głupi pomysł. Czemu? Waga. To jest silnik na ulicy spoko, na tor nie. Ale zaczekaj, chcesz powiedzieć, że 2JZ jest cięższy niż w V-ku? No. Jeszcze trochę bardziej wystaje do przodu, nie? Podnosimy doładowanie. Od 6000 idziemy w górę. Od 6000, jeszcze loga zobaczę ile mam jeszcze przepływomierza. Dobra, podniesiemy limit przepływki, bo już by nam zaraz błędem waliła. I od 6000 1,3 bara. Czyli ten limit... Końcówka będzie na sensorze pewnie. Tak, bo masz upper limit i teraz wymaksujemy przepływkę. Co to znaczy? Jaka to wartość? 5,0, czyli maksymalny odczyt jaki możemy zrobić przepływki. I po jego zakresem by wywaliło nam błąd, nie? A tu mamy 4,85. No teoretycznie im większy jakby zakres to mniejsza dokładność, większy odczyt możesz przepływu odrobić, ale no już jesteśmy na granicy, więc mniejsza precyzja. Tak, ale to wiesz, w dużych mocach już to nie jest takie aż ważne, nie? Dobra. Jeszcze sprawdzę sobie logi i zaraz wgrywamy sobie. Brakuje 40. Ale wiesz co, chyba nie trzeba do ładowania, właśnie sprawdzam. O proszę, czyli coś znalazłeś, tak? Wiesz co, zobaczymy czy będziemy w stanie, czy utrzyma do ładowania. Górę mamy 2,2 cały czas, zapada nam. Musimy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie sprężynę to przystać, wiesz? Środkiem jest ten wynik, co byśmy prawie chcieli. 840, 700. Już mamy górą już ładnie, nie? Już jest, kurde, minimalnie, 40 koni, no. Niby dużo i niedużo. Trzyma sobie tutaj 1,2. No i tutaj teraz trzeba zobaczyć, czy jeszcze jesteśmy w stanie to... Cofnąłem zapór w jednym miejscu, gdzie było stukało i zaworek ABCS docisnąłem, zobaczymy, czy utrzyma 1,3, bo nie utrzyma nam 1,3. Wiesz? Więc chyba nas
następna. Udało się coś namierzyć? To od Flex Fuel, bo limitery niżej były, może się blendują. Zaraz zobaczymy, że mieliśmy maksymalnie 1-2 do ładowania, nie mogliśmy nic z tym zrobić. No, zobaczymy, zrobimy test. Nic tam nie... Będziemy szukać dalej. Szukasz. Tak, no dlaczego nie chcę do targetu zwiększyć, wiesz? Bo jakbyśmy mieli już target, to już byśmy mieli docelowe doładowanie. Chyba 1.3 nam wystarczy tak naprawdę, jak uda się. Przerwę, bo mamy coraz 1-2 bara limitu. Także bateria mi batowej już siada, przerwa na ładowanie i przy okazji szukanie przyczyn, dlaczego nas trzyma limiter. Jest taki limiter dla użytkownika, żeby sobie przestawiał buścik kurwa z kierownicy. I tam jest max. Na pierwszym biegu nie walisz? A no w sumie Widzisz, zobacz, RBC Maximum Desire Boost. I dlatego trzyma kurwa 1.2. Dobra, mamy to. To witamy po kolejnej przerwie. Tak, no tak jak widzieliście, znaleźliśmy przyczynę, dlaczego on nie steruje doładowaniem, ale rozwiązaliśmy to jeszcze inaczej, więc teraz to przetestujemy, że to zadziała. Okej. Jak to działa, to powinniśmy mieć 780-790 koni powinniśmy mieć. Coś tam przy okazji patrzyłeś też na moment obrotowy i skrzynię? Tak, no bo jak zwiększamy moment obrotowy, to skrzynia musi wiedzieć, ile ma aktualnie momentu obrotowego. I w momencie, kiedy zmienia biegi, to wysyła informację do sterownika silnika, żeby zredukował moment obrotowy o X wartość. Ona wtedy doładowanie redukuje albo przepustnicą, albo zapłonem i dopiero zbieg zmieniamy. Bo wtedy, żeby nie koszyków sprzęgłowych i sprzęgieł nie zniszczyć, nie? No i zębów, ale tu mamy kłuciznę. Także wgrywamy i zaraz robimy pomiar. Może się zbliżamy do końca. Oby. Jest tu uśmiech na twarzy. Prawdopodobnie równo 800. No nie. A widzisz. A ile jest 1.3? Tak, ale zapłon nam zdjęło, wiesz? Korekta, ale już 1.3 trzyma. Sterownik nam zdjął zapłon na tym doładowaniu 1.3, więc musiałem cofnąć stopień. I zobaczymy, czy uda się. Czemu ściągnął zapłon? Wiesz co, no już gdzieś stół wykrył. Stuk jakiś? Albo nawet wiesz, fabryczny sterownik też będzie bardziej bezpiecznie podchodził niż jakbyśmy na przykład na pleksie sprawdzali, czyli na zewnętrznym urządzeniu, tak jak Kamil na przykład z KMS-u. Ale no jakby tutaj mogę spokojnie ufać fabrycznemu sterownikowi, ale on jest zawsze, wiesz, bardzo czuły, nie? A jak nie będziemy dawać rady, no to pewnie zweryfikujemy coś zewnętrznymi jeszcze. Czyli lepiej jest ściągnąć, niż żeby pozwolić mu na jakąś ingerencję. Dokładnie. Co to sobie zapłon? Czemu taką górę jednęło? Polował sobie tutaj. A jak na 005 overboosta, to górę dobrą wytworzył. Dorzuciło. A górą ile trzyma? 1.3? 1.3. To tam tylko wiesz co, ale jest inny problem mam. Jaki? Zapłon. Co z zapłonem się dzieje? Kurwa, się coś mi się nie da. I daj tutaj 2 więcej punkty na 2.40. Ale po co, jak on trzyma 42? Ale wpiszesz target po prostu, daj A, na też 1.35. Dobra, no i robimy test. Paliwową? Jak paliwową? Pokaż. 11.4, 11.3. No Danielu, oby to było finalne Pomiar. finalny Ale zaraz się przejazd. przekonamy. Jedziemy.
jest obiecująco. No! Kurwa mać! Prawie. Właśnie to się wydarzyło. No jaki masz pomysł na to, żeby te 5 ugrać? Dołożymy 500 do ładowania. Zabrakło nam, co? Przefalował zapłonem. Teraz nie ruszałem spompowanego, dlatego też dół jest słabszy. Jeszcze 5 koników. Dlatego mówię, ruszymy, bo to ładowanie trzymał, kurwa. 6400, 6600. Co tam się dzieje? 6400 bardziej. Wiesz co? Zapłon cofnął sobie. Pokaż wałek. Wałek jest na zero. Na zero leci. Masz cały czas 6400. Czekaj, jest 6400. W lewo. Widzisz? Tu nam pierdoli jeszcze to. Myślisz? Tak. Zjedź tutaj już niżej, nie. Dobra, na zero schodzimy. Dobra, Tak. tutaj dychę daj. Daj dychę i piątkę. Nie, tutaj. No, dychę i piąteczkę niżej. Do ładowania widzę mieliśmy takie jak chcemy. No, kurwa, trzyma jest jak złoto, nie? No co, no podnosimy. Zapłon? Cofnął Pokaż sobie, zapłon. pływał, jeden stopień. Ale Widzisz? to już jest nic, no. No etanol, nie? To już wcześniej było. Rekord był na etanolu. Na setce byśmy mieli już... Na setce byśmy chyba to zrobili teraz. Tak, już by było. Zamknięte, ale to ma być 9.8. To co, dokładasz? No dokładamy, no kurwa. Skończmy to. Musimy się spieszyć, bo zaraz ci się laptop rozładuje. Nie, bo tu bateria jest pieprzona i kontroler nie działa, wiesz? A, Jeszcze jest bateria, tylko pokazuje gówno. Końcóweczka. To tam też dorzuć jeszcze 2 punkty. To zostaw tutaj już Tu do też? 6400. To też No to zostaw. gdzie się dołożyć? Przecież tu nie Łapie tego. I dobra. Jaka temperatura w dolocie? 36 stopni teraz, a było maksymalnie 42 podczas pomiaru. no Daniel, ty coś mówisz, że to jest seryjny. No interkuler. tak. Żaden Seryjny. chiński intercooler nie zrobi czegoś takiego. A to są przecież one nie są duże, tak Aha. naprawdę. Są grube, ale tak naprawdę już wszyscy przy tych hybrydach zmieniają na A większe jakieś kulery. markowe interkulery pomagają? Wiesz Co byśmy mogli na Wagnera albo coś. Największy problem tutaj jest w tym, że te sprężarki oryginalnie są zajebiście malutkie, tak? Muszą chłodzić I na dole, one nie? strasznie grzeją te powietrze, a tutaj przy tych dużych sprężarkach, mimo że intercooler jest teraz jaki jest, nie grzeją nam te duże sprężarki powietrza i dlatego możemy pozwolić sobie na trochę lepsze parametry, nie? Do tego zostaje seryjny kuler. Najgorzej będzie miał Ariel zakładać wał i osłonę. No tak. Wszystko nagrzane. Pustka! Ale strach na twarzy był. Najlepszy dowód na to, że stąpasz po cienkim lodzie. No, Stresujesz się? trochę. Albo 8, albo korba, nie? Zmęczony, kurwa. I to z zapasem. 812. Kurwa. Gratulacje. Dzięki. Ja już tutaj wodę przygotowywałem na intercooler, Ale, widzę ale się- zobacz, 30 stopni mieliśmy w kulerze. a widzę udało się elegancko, co? Pokaż. Zaraz loga włączymy, poczekaj, włączymy sobie loga. Ja jestem w szoku, że to seryjny kuler No obrawia. po prostu AZ na przykład na takich chińskich kulerach 600 już nie była w stanie schłodzić. No dawaj przy odcinie zobaczymy jaka temperatura była. 27 stopni przy odcinie mieliśmy. Wow. Startowaliśmy z ilu? 28. Start był 28 w dolocie, potem gdzieś 26 było na środku, 4000 25. spadło na 25. Kurwa, wydajne te kulery są seryjne. A wszyscy je zmieniają. Po prostu sprężarki muszą zmieniać, a nie intercoolery. No. Dobra, zapisuję, bo... Coś jeszcze poprawiasz? Nie, zostawiamy już. Czyli Starczy tej mocy. wóz wraca na podnośnik. Tak. Możemy jajecznicę robić. Bateria nie dała, jajecznica dzisiaj. Złotym wyjdzie. Wielkie, nie? Widział, o tak.
Mariusz będzie się cieszył. Ta nam przyjemna część. Tak, czyli omówienie wykresów i tego, co mieliśmy przed i po modyfikacji samochodu. No to chwal się. Ale najpierw może zaczniemy od serii w ogóle cały czas, bo No porównujemy dobra. do serii, bo większość samochodów jest seryjnych. Już ta strata dołu tak nie wygląda źle, nie? No nie. Dobra, słuchajcie. Skala swoje robi. Robi, nie? Tu mamy seryjne sprężarki, bardzo fajny niut, tam było 750 N przy 3000. Tu mamy 570, a mieliśmy 733. No to tutaj 200 Nm poświęciliśmy. Absolutnie jakby to brzmi dużo, nie? No. Ale z drugiej strony 700 a 3500 na co dzień też da się jeździć. No, to powiem, ceną tego zyskujemy to. Tak. Mamy tutaj już mamy tutaj 840 i do samego końca, dlatego musieliśmy zrobić, żeby do samego końca. Mamy progresywne doładowanie, czyli też 840 N. Czyli generalnie o 4000 będzie gnieść cały czas. Do końca. Mam nadzieję zaraz się o tym przekonać. No, zaraz też zobaczymy. Najpierw musimy delikatnie zobaczyć, jak skrzynia zareaguje na taki przyrost momentu i dopiero potem zrobimy pomiary. A odnieśmy to może do tego, co było na dzień dobry, czyli po softie auto było. Po sofcie, już, no na sofcie to będzie trochę jeszcze inaczej wyglądać. Czekaj, bo ty też, okej. Już. Po sofcie. Mariusz. Mamy tak. I nasz wykres ostatni. Trochę pomiaru było, trochę nie zapisaliśmy nawet, nie? To tak, Mariusz tutaj miał 900 N. Nie, 900 N, a my mamy tutaj... Czekaj, 700 N, też 200 straciliśmy. Ale o 4000 to jest rozpierdol. Tu miał maksymalnie, zobaczcie, my tu mamy 830 N, a to już było w serii 770. Ale od 4200 do 4800 jest bardzo podobnie. Tak, jest tak. A masz jakiegoś takiego przedliftowego GTR-a? Tak, mamy jedną sztukę. O, wow. No to tutaj już ta Jeden, strata nie? na dole jest... To w ogóle nie ma straty w ogóle, rady powiedzmy. No można powiedzieć, że jakby jej nie było. Nie? Za to tu przyrosty są już bardzo duże. Czyli jak ktoś ma przedlifta, a silniki pamiętajcie są te same. No właśnie, są jakieś techniczne różnice? Przed liftem, a po lifcie, jeżeli chodzi o silnik, mamy różnicę tylko w dolotach przy turbinach, jest taka zwężka, a w silniku się to nic nie różni. Czyli soft. Soft i można zrobić... Czyli to czekaj, samo. chcesz powiedzieć, że jakby przyjechać przed liftowym GTR-em, zagrać soft z polifta, to Tak, to będziesz będziemy miał... mieli 550-570 koni będziemy mieli. Wow. Czyli tak często wygląda tuning w innych firmach. Aha. Bądźcie tego świadomi. A no jak masz podlifta, no to trzeba już walczyć, nie? Czyli ten turbo kit, który ty zbudowałeś, daje takie przyrosty. No, na seryjnym piecu. I to jest seryjny piec, limit seryjnej skrzyni. W tym momencie nas, bo to skrzynia, jak powiedzmy, mieliśmy zbudowana. Skrzynia nas nie ogranicza, ogranicza nas silnik. Okej. Bo jakbyśmy mieli teraz kuty korbowód w silniku, to byśmy mogli spokojnie przekroczyć 900 N. Czas to skonsumować, zobaczyć jakie czasy będą. Tak, wjeżdżamy na warsztat, zrobimy GTR-a AWD z powrotem, składamy osłony i jedziemy na drogę. Patrzymy sobie do najmocniejszego JZ, którego zrobiliśmy na benzynie. Legendarny 2JZ. Z Supra, 2JZ GT Single Turbo. 620 koni, 680 N, a mamy tutaj wałki Brian Crowler 264, 1.6 bara do ładowania. Na tym samym paliwie. Na tym samym paliwie, czyli 9.8. Okej. A teraz jeszcze możemy pokazać na etanolu. Gdzie się zbliżamy chociaż trochę do GTR-a. No i zobaczcie, gdzie masz wspólnych, ile mamy wspólnie momentu? Od 4000 do 5600 tysięcy obrotów mamy wspólnie ten sam moment obrotowy, a reszta JZ przegrywa z No GTS-em. mocowo się tutaj Tak, pokrywa. przecinałem tę linię tylko na moment. No. Czyli co? Jaki z tego wniosek? Że jak macie kupić 2JZ GTR za 35-40 tysięcy oryginalnego, to lepiej kupić silnik z GTR-a za 3 dychy. I go zeswapować. A jak oceniasz ogólnie silnik GTR-owski? Kurde, no fenomenalny. Dla mnie to jest cały czas seryjny silnik. A to już była kuta korba w tym, co tu widzisz. A, no tak. Był kuty piec. Czyli nieotwierany GTR-owy silnik. Czyli kup GTE za 35-40, zrób remont za 20, masz 60 tysięcy, a jeszcze go nie włożyłeś nigdzie do żadnej budy. Czyli można jeszcze, czyli silnik z GTR-a, no, Daje radę. daje radę. No to co, nagrywamy. Jak to ci tam? Jeszcze. Już! 6,57. Chyba nieźle, ale to deszcz mamy, nie? No mamy deszcz to opory. Śliznąłeś się. No i ja w kontraatrakcji reagowała, twój widziałeś jak kurwa szliśmy. Proszę? Dobra, może jechać. O, rurę zdjęła nam. No dobra, Danielu. Jaki mamy? Wiesz co jest? Co jest? To samo co w twojej zetce. Tak? Dokładnie? I Okej. skrzynia, feedback signal, musimy zobaczyć.
No. Co by nie było, rura tak czy siak Wieła. spadła. Tak, tak. Ale jaki jest pomysł? Co, no będzie pogoda, dogramy pomiary i tobie doślemy, nie? Dobra. Zrobimy pojedynek z gitery, no dzisiaj już nie zdążymy, mamy samochód wystrojony. Kolejna sprawa, no po prostu są złe warunki pogodowe. Niezbyt bezpiecznie. Auto się ślizga od czasu do czasu, No, bo można dwójka to... było... Dwójka się ślizga. No dobra, to ja Ci bardzo dziękuję za... Poznaję to. Widzisz? Tu mi było dokładnie tak Tak. samo. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Też dziękuję bardzo za wizytę. To jest Twój debiut. Tak, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie występy Pracę moją. i pracę Daniela. Dziękuję bardzo. Żółwik, Do zobaczenia. do zobaczenia w następnym odcinku.